Cześć! Zakładam, że skoro widzimy się w tym konkretnie materiale, to jesteś już w procesie poszukiwania wideorejestratora do swojego samochodu. Nie będę zatem wchodził w opowiadanie historii, po co właściwie kamera do samochodu, że to taka czarna skrzynka, że właściwie każde auto powinno mieć taką kamerę na standardowym wyposażeniu itd., itd. Zdaję sobie też sprawę, że kwestia wyboru wideorejestratora jest trochę przytłaczająca. Wybór jest bardzo duży, rozstrzał cenowy bardzo szeroki, są różne rodzaje kamer, różne tryby działania, funkcje dodatkowe, akcesoria itd. I ciężko się trochę w tym odnaleźć, prawda? Doskonale to rozumiem i postaram się w tym właśnie poradniku to wszystko w miarę prosto wyjaśnić. Materiału mam do omówienia dość sporo, więc przejdę od razu do konkretów i za chwilkę przedstawię 3 kluczowe, moim zdaniem, kryteria wyboru wideorejestratora, a potem omówię, na jakie szczegóły zwracać uwagę, jakie pożyteczne funkcje dodatkowe można w nich znaleźć itd. W opisie pod filmem znajdziesz spis treści, aby szybko przeskoczyć do najbardziej interesującego Cię tematu. Zapraszam! Już od 10 lat tylko sprawdzone kamery samochodowe prezentuje Dawid Lorenz z wideorejestratory24.pl. Pierwsza ważna rzecz do rozważenia to zakres nagrywania wideorejestratora. To znaczy, czy ma nagrywać tylko na przód, czy też przód i tył, czy może też we wnętrzu samochodu. Najprostsze i najbardziej klasyczne są oczywiście wideorejestratory montowane na przednią szybę i nagrywające tylko to, co dzieje się przed samochodem. Z drugiej strony najpopularniejsze, to znaczy statystycznie najczęściej wybierane przez klientów WR24.pl są te, które nagrywają przód i tył jednocześnie. Tu często pada pytanie o sens tylnej kamery, skoro zwykle ten, co uderza w tył, jest winny. A co, jeśli uderzy i natychmiast odjedzie z miejsca zdarzenia? Zresztą sytuacji na drodze czy na parkingu jest bardzo wiele, one są bardzo różne i czasem wideo z tej tylnej kamery może okazać się ważniejsze niż z przedniej. A co z kamerami wewnętrznymi, czyli takimi, które nagrywają też wnętrze auta? To na pewno świetne rozwiązanie do różnego rodzaju taksówek, czy generalnie szeroko pojętego przewozu osób. Warto jednak rozważyć fakt, że kamery wewnętrzne obejmują też swoim kątem widzenia boki auta i po prostu poszerzają zakres rejestrowania tego, co dzieje się wokół samochodu, zarówno podczas jazdy, jak i również na postoju. Reasumując, im szerszy zakres monitorowania, tym lepiej, bo zwiększa po prostu to znacząco szanse na zarejestrowanie tego, co ważne na drodze. Druga ważna kwestia do rozważenia to monitorowanie parkingowe, czyli czy kamera ma nagrywać tylko podczas jazdy, czy też na postoju. Znów statystycznie tryb parkingowy to najczęściej poszukiwana przez klientów WR24.pl funkcja dodatkowa w wideorejestratorach. Z drugiej strony jest to też funkcja wymagająca nieco szerszego wyjaśnienia, jak właściwie działa. Popularną bowiem prośbą jest polecenie kamery z dobrą baterią i czujnikiem ruchu, żeby dobrze działała na parkingu. No niestety, to nie jest do końca takie proste. Owszem, są kamery z trybem parkingowym tak zwanym pasywnym, które za pomocą własnej baterii są w stanie wybudzić się w razie uderzenia i rozpocząć nagrywanie. Niestety, w praktyce jest to niezbyt skuteczne. Znacznie lepiej sprawdzają się kamery z trybem parkingowym tak zwanym aktywnym, lecz one wymagają podłączenia do stałego zasilania, przeważnie poprzez podłączenie kamery do skrzynki bezpieczników w samochodzie. Robi się to za pomocą tak zwanego adaptera zasilania, który stanowi jednocześnie zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora w samochodzie na postoju. Alternatywnie warto rozważyć zasilanie z dedykowanego powerbanku samochodowego, który zasila kamerę na postoju, ale bez obciążania akumulatora. Nie chcę tu wnikać zbyt głęboko w szczegóły, zatem więcej informacji na temat zasady działania trybów parkingowych znajdziesz w osobnym poradniku na kanale. Link oczywiście w opisie. Natomiast generalnie chodzi o to, że jeżeli planujesz wykorzystać kamerę do skutecznego monitoringu parkingowego, to trzeba wziąć pod uwagę dodatkowe akcesoria oraz kwestię podłączenia kamery do stałego zasilania. Wreszcie trzecie kluczowe kryterium, czyli budżet. Ile właściwie kosztują wideorejestratory i jakie koszty dodatkowe warto uwzględnić w tym budżecie? Rozstrzał cenowy jest bardzo szeroki, od niecałych 30 zł, poważnie,
do ponad 3000 zł. Na dzień nagrywania tego poradnika ogólne takie widełki cenowe można podzielić następująco. 200, 200 zł to moim zdaniem taki minimalny próg budżetowy na zakup sensownej kamerki do auta. Oczywiście nie należy spodziewać się tu cudów. Są to w zasadzie tylko kamery na przód i bez jakichś dodatkowych wodotrysków. W cenie od około 400-500 zł w górę mamy szerszy wybór kamer na przód z nieco lepszą optyką czy dodatkowymi funkcjami, ale można tutaj też znaleźć pierwsze sensowne modele na przód i tył. Segment od około 7-800 w górę to już całkiem solidne kamery na przód, bardzo dobry wybór kamer na przód i tył, a także nieliczne już modele kamer trzykanałowych, czyli nagrywających przód, tył i wnętrze. No i w końcu segment premium, czyli ten najdroższy, od 1000-1100 zł wzwyż. Tu możemy oczywiście przebierać w propozycjach kamer na przód, tył i wnętrze z wieloma funkcjami dodatkowymi. Te segmenty cenowe oczywiście dotyczą samych kamer. Co z akcesoriami? Do prawie wszystkich kamer na pewno będzie potrzebna karta pamięci typu microSD. Tu polecam, nakazuję wręcz, absolutnie nie oszczędzać na karcie pamięci. Zainwestuj w kartę dedykowaną do danego wideorejestratora. Czyli jeśli kupujesz kamerkę marki X, dokup do niej kartę pamięci tej samej marki. Oczywiście, jeśli jest taka dostępna, a jeśli nie, to zainwestuj w uniwersalną kartę z serii tzw. Endurance, czyli z serii kart pamięci bardziej wytrzymałych i dedykowanych właśnie do pracy w wideorejestratorach. Ktoś może mi zarzucić, że karty pamięci przecież kosztują grosze, a ja specjalnie naciągam na te droższe. Tak, świadomie naciągam na te droższe, bo w tym konkretnie przypadku droższe równa się lepsze. Niewłaściwie dobrane karty pamięci są bardzo częstym źródłem problemów z kamerami. Więcej na ten temat znajdziesz w osobnym materiale na kanale, link oczywiście w opisie. Jeśli planujesz wykorzystać tryb parkingowy, to w budżecie uwzględnić należy także akcesoria do stałego zasilania, czyli na przykład ten adapter zasilania, o którym mówiłem przed chwilą. Niektórzy producenci dorzucają taki adapter w gratisie do zestawu podstawowego z kamerą. Zdarzają się także kamery, które mają tę funkcję adaptera zasilania wbudowaną, czyli kablem podłącza się kamerę bezpośrednio do instalacji w samochodzie i niepotrzebny jest żaden dodatkowy adapter. Mimo wszystko w większości przypadków taki adapter trzeba osobno dokupić. Finalnie montaż całego tego ustrojstwa i tych wszystkich kabli w samochodzie. Oczywiście, jeśli kupujesz prostą kamerę tylko na przód, nie planujesz korzystać z żadnych funkcji parkingowych, wszystko zamontujesz, podłączysz do zapalniczki i uruchomisz samodzielnie w 5 minut. Gorzej sprawa wygląda z dużymi zestawami na przód, tył i wnętrze oraz stałym zasilaniem z instalacji elektrycznej. Oczywiście też można to wykonać samodzielnie. Link do poradnika w opisie. Ale warto rozważyć profesjonalny montaż u specjalisty, co naturalnie też trzeba uwzględnić w budżecie. Podsumujmy. Oto 3 bazowe kryteria wyboru wideorejestratora. 1. Jaki zakres nagrywania? Przód, tył, czy może przód, tył i wnętrze. 2. Czy kamera tylko do jazdy, czy też może do monitorowania parkingowego? 3. Jaki budżet na kamerę, akcesoria i ewentualnie montaż? Czy to wszystko? Oczywiście, że nie. Zauważ, że jeszcze ani razu nie wspomniałem o pewnej bardzo ważnej kwestii, a mianowicie o kwestii jakości nagrywania obrazu. Czy też ściślej, nie tyle jakości, co skuteczności nagrywania użytecznego materiału dowodowego przez kamery samochodowe, bo kamery samochodowe to w istocie takie czarne skrzynki, które tylko i aż nagrywają materiał dowodowy, nieprawdaż? Moim zdaniem warto rozróżnić pojęcie jakości i skuteczności, bowiem nie zawsze ładny obrazek, w sensie takiej estetyki obrazu dla ludzkiego oka, jest skuteczny w wychwytywaniu szczegółów. I odwrotnie, są modele wideorejestratorów, które na pierwszy rzut oka nagrywają brzydko, to znaczy na przykład tak spikselizowany mają obraz, ale rejestrują bardzo użyteczny materiał dowodowy. Użyteczny, czyli taki, w którym można rozpoznać nie tylko tablice rejestracyjne, ale też na przykład markę, model czy kolor mijanych pojazdów, treść znaków drogowych i tablic na poboczu, czy zachowanie innych uczestników ruchu, np. pieszych czy rowerzystów. Na co zatem zwrócić uwagę w kontekście jakości tudzież skuteczności nagrywania? Po pierwsze rozdzielczość. Aktualnie dominują 3 takie poziomy rozdzielczości: Full HD, 2,5K i 4K. Zasada jest prosta. Im wyższa rozdzielczość, tym na ogół bardziej szczegółowy i nasycony detalami obraz, szczególnie w warunkach dziennych. Po drugie, tryb HDR. Dobrze zaimplementowany tryb HDR, który wewnętrznie w WR24.pl określamy jako Super HDR, zapewnia zdecydowanie większą skuteczność, np. w wychwytywaniu tablic, szczególnie w warunkach nocnych. Idealnie zatem połączyć oba te aspekty i szukać kamer z możliwie najwyższą rozdzielczością, czyli np. 4K, oraz trybem HDR jednocześnie. Taka kombinacja zazwyczaj zapewni najlepsze efekty, zarówno w dzień,
jak i w nocy. Ale tutaj też ważna uwaga, niezależnie od rozdzielczości i trybów, nie ma takiej kamery, która zagwarantuje 100% skuteczność w odczytywaniu tablic w każdych warunkach i warto o tym pamiętać. Ktoś może zapytać o nagrywanie w trybie 60 klatek na sekundę. Pokutuje taki mit, że to właśnie 60 zamiast standardowych 30 czy 25 klatek na sekundę jest kluczem do skutecznego nagrywania tablic. Otóż nie. Przede wszystkim relatywnie niewiele wideorejestratorów w ogóle posiada taki tryb 60-klatkowy i samo to już o czym świadczy. Poza tym wałkowaliśmy ten temat na przestrzeni lat wiele razy i w testach zawsze wychodziło, że różnica na korzyść trybu 60 fps jest praktycznie pomijalna, o ile w ogóle jakakolwiek była. Ostatecznie o jakości i skuteczności nagrywania najlepiej przekonać się samemu, czyli po prostu obejrzeć przykładowe filmy z różnych modeli wideorejestratorów i subiektywnie je ocenić. Znajdziesz je oczywiście na naszym kanale. Od 10 lat już jeździmy z każdym wideorejestratorem, który mamy w ofercie WR24 na przestrzeni tych 10 lat i testujemy i wrzucamy te testy na kanał. Zapraszam. Osobiście bardzo lubię wideorejestratory małe, dyskretne i przyklejane na płasko do szyby na taśmie dwustronnej. Takie modele zajmują niewiele miejsca na szybie, więc nie zasłaniają widoku kierowcy, a także nie rzucają się w oczy z zewnątrz. Z kolei taśma dwustronna zapewnia solidne i bardzo stabilne mocowanie kamery do szyby. Tutaj szybki protip. Nigdy nie naklejaj taśmy na zimną szybę, np. po dłuższym postoju auto na mrozie. Zawsze najpierw nagrzej wnętrze, a potem przystąp do naklejenia. Sprawdzone info. Oczywiście to kwestia moich indywidualnych preferencji. Klasyczne wideorejestratory, które odstają nieco od szyby i są mocowane na uchwycie z przyssawką, też są ok. Aczkolwiek warto wiedzieć, że przyssawka z czasem może się trochę zużyć, a przy dużych zmianach temperatury, np. w mroźną zimę czy upalnym latem, po prostu czasem odpadać od szyby. Ale to bardzo rzadkie przypadki. Jeśli kupujesz kamerkę do ciężarówki lub autobusu, generalnie do pojazdu, w którym przednia szyba jest pionowa, zwróć uwagę, czy uchwyt umożliwia poprawny montaż na takiej szybie. Niektóre kamery posiadają uchwyty, które utrudniają bądź wręcz wykluczają montaż na pionowej szybie. My to sprawdzamy oczywiście i adekwatne informacje znajdziesz w danych technicznych danego wideorejestratora na WR24.pl. Jest jeszcze jedna dość specyficzna kategoria wideorejestratorów, tzw. lusterkowych. Chodzi o kamery zakładane na fabryczne lusterko wsteczne w samochodzie. Pod kątem dyskrecji montażu jest to rozwiązanie niemal idealne, ale nie sprawdzi się w każdym samochodzie. Należy zwrócić uwagę na wymiary i wolną przestrzeń pomiędzy górną krawędzią lusterka i podsufitką, czyli tam, gdzie zwykle podłączane jest okablowanie, a także na odległość między lusterkiem a daszkiem przeciwsłonecznym. Niby drobiazg, ale może się okazać, że kamera lusterkowa będzie blokować możliwość otworzenia takiego daszku. Każda kamera samochodowa posiada kilka takich obowiązkowych funkcji, które sprawiają, że może ona służyć jako pełnoprawny wideorejestrator samochodowy. Pierwsza rzecz to autostart, czyli automatyczne uruchamianie i rozpoczynanie nagrywania po włączeniu zasilania. Często funkcja ta kojarzona jest z uruchomieniem silnika w samochodzie. Wynika to z faktu, że gniazdo zapalniczki, do którego zazwyczaj podłączony jest wideorejestrator, w większości samochodów jest aktywowane właśnie wraz z uruchomieniem zapłonu. Kolejna funkcja to nagrywanie w pętli, czyli automatyczne nadpisywanie najstarszych plików, żeby po zapełnieniu karty pamięci nie trzeba było robić tego ręcznie. Poza tym wideorejestratory posiadają też czujnik wstrząsów, tzw. G-sensor, który po wykryciu nagłego uderzenia automatycznie zabezpieczy plik na karcie pamięci przed skasowaniem go przez funkcję nagrywania w pętli. A prawie wszystkie wideorejestratory posiadają także funkcję ręcznego zabezpieczenia plików, zazwyczaj takim dedykowanym przyciskiem na obudowie. Niektórzy producenci oferują też takie małe przyciski do zabezpieczenia plików, które łączą się z kamerą poprzez Bluetooth. I taki przycisk możesz przykleić sobie w dogodnym miejscu na desce rozdzielczej, żeby nie grzebać gdzieś tam pod szybą do kamery. Tutaj warto zwrócić uwagę na kamery z tak zwanym buforowaniem wideo, czyli zabezpieczające też fragment nagrania sprzed co najmniej kilku lub więcej sekund przed uderzeniem lub ręcznym wywołaniem zabezpieczenia pliku. No i wreszcie ostatnia obowiązkowa rzecz w kamerach samochodowych. Otóż każda z nich wymaga do pracy zasilania zewnętrznego. Najczęściej z zasilacza zapalniczkowego, ale też na przykład z instalacji elektrycznej. Innymi słowy, żadna kamera nie jest w stanie długotrwale pracować z wbudowanej baterii. Co więcej, wiele wideorejestratorów nawet takiej baterii w ogóle nie posiada. Poza tymi obowiązkowymi, współczesne wideorejestratory oferują także wiele różnych funkcji dodatkowych. Najczęściej poszukiwaną, o czym już wspominałem, jest tryb monitorowania parkingowego.
Więcej wyjaśnię w osobnym poradniku. Link w opisie. GPS w wideorejestratorach zapewni zapis bieżącej lokalizacji oraz prędkości pojazdu, a także zadba o to, żeby zegar, czyli data i godzina w kamerze była zawsze zsynchronizowana. Tych, którzy obawiają się, że zapis prędkości może być dla nich nie do końca korzystny, informuję, że zazwyczaj tę funkcję można wyłączyć. Znaczy tę funkcję zapisu prędkości. W kontekście prędkości moduł GPS może pełnić też inną rolę. Niektóre modele posiadają funkcję ostrzegania przed fotoradarami czy odcinkowymi pomiarami prędkości. Fotoradar przed Tobą. Ograniczenie prędkości do 70 km. Przy okazji, słyszeliście ten komunikat, prawda? No właśnie, warto zauważyć, czy kamera ma funkcję komunikowania się z kierowcą dźwiękowo. Innymi słowy, czy wypowiada na głos komunikaty, albo chociaż wydaje jakieś dźwięki sygnalizujące bieżący status pracy. Co więcej, niektóre modele komunikują się dwukierunkowo i reagują także na komendy wypowiadane na głos. Dzięki temu możemy dosłownie wywołać, wybrane funkcje w kamerze bez odrywania rąk od kierownicy. Turn on Wi-Fi. Wi-Fi włączone. Turn off screen. Turn on screen. Lock the video. Standardem w wielu kamerkach, nawet tych z niskiej półki cenowej, staje się już powoli wbudowany moduł Wi-Fi i dedykowana aplikacja na smartfon. Co to daje? Za pomocą apki w telefonie możemy na przykład zmieniać ustawienia kamery, czy przeglądać i pobierać do telefonu nagrania z trasy i udostępniać je gdzieś dalej. Tyle, że uwaga, połączenie z telefonu z kamerą poprzez Wi-Fi może nastąpić tylko w bezpośrednim sąsiedztwie tych urządzeń, czyli telefonu i kamery. I nie ma to nic wspólnego z dostępem do internetu. Aby połączyć się z kamerą zdalnie, właśnie przez internet, trzeba rozejrzeć się za wideorejestratorem tak zwanym chmurowym, czyli takim, który łączy się z aplikacją poprzez internet i sieci komórkowe LTE. Wówczas komunikacja jest dwustronna, bowiem kamera może wysyłać też powiadomienia do apki w smartfonie, na przykład o wykrytym uderzeniu podczas parkowania. A Ty z tej apki możesz zdalnie, bez wychodzenia z domu, z sofy w Twoim salonie, połączyć się z kamerą i zobaczyć obraz na żywo lub pobrać nagranie zdarzenia do telefonu. Zaznaczam, zdalnie, przez internet, bez wychodzenia z domu, z kamery, która pracuje w samochodzie, a nie bezpośrednio przy niej. Kamerki chmurowe z dostępem przez internet to dość dynamicznie rozwijająca się kategoria wideorejestratorów i w osobnym materiale na naszym kanale szerzej już omawiam ten temat. Link w opisie, jak zwykle zapraszam. Ten poradnik, choć trwa już ponad kwadrans, omawia zaledwie podstawy wideorejestratorów samochodowych i wyznacza ogólne kierunki dalszych poszukiwań wideorejestratora najlepiej spełniającego Twoje potrzeby. Jeśli chcesz zgłębić wybrane zagadnienia, koniecznie zajrzyj do bazy wiedzy WR24.pl lub na nasz kanał YouTube, gdzie znajdziesz jeszcze więcej dodatkowych materiałów i poradników. A jeśli nie masz czasu na głębszą rozkminę i po prostu chcesz konkretnie wiedzieć, który wideorejestrator wybrać, który jest najlepszy, sprawdź aktualny ranking kamer samochodowych. Jest to mój subiektywny ranking, w którym polecam szczerze najlepsze moim zdaniem modele wideorejestratorów dostępne aktualnie w ofercie WR24 właśnie. Wszystkie linki do materiałów dodatkowych oczywiście znajdziesz w opisie pod tym filmem. A jeśli masz więcej pytań, zapraszam do pola komentarzy. Dziękuję za oglądanie i do następnego razu. Cześć! Wideorejestratory24.pl mają już 10 lat. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, szukaj więcej w społecznościówkach i na naszej stronie internetowej.